Wyobraź sobie, że twoje życie i praca są w UK, ale rodzina została w Polsce. I nagle dopada cię myśl, a co z podatkami, co z emeryturą i gdzie to wszystko się rozlicza? Spokojnie, dzisiaj się tym wszystkim zajmiemy. Zapraszam do oglądania. Dziś temat, który wraca jak bumerang, czyli podatki i emerytura. Czy płacisz je w obydwu krajach? Czy można połączyć polską i brytyjską emeryturę? I w ogóle jak to wszystko ogarnąć, żeby nie zwariować? Opowiem Ci o tym z lekkim brytyjskim humorem, ponieważ co jak co, ale ja o podatkach bez odrobiny ironii po prostu mówić nie umiem. Przy okazji, wszystko co tutaj powiem ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie jest poradą. Jeśli szukasz porady, udaj się do specjalisty. A my zaczynamy. Pierwsze pytanie, które spędza sen z powiek wielu osobom, to czy muszę płacić podatki i w UK, i w Polsce? Odpowiedź brzmi nie, nikt nie będzie cię doił podwójnie. Jeśli mieszkasz i pracujesz w Wielkiej Brytanii, podatki od pracy rozliczasz wyłącznie tutaj, na Wyspach. Ale uwaga! Jeśli masz polską emeryturę, to ZUS w Polsce może ci od razu potrącić zaliczkę na podatek. Wtedy musisz to jeszcze raz rozliczyć w UK, bo tu masz rezydencję podatkową. Natomiast jeśli mieszkasz w Polsce i tylko dorabiasz w UK, to sytuacja się odwraca. Wszystko ląduje na twoim polskim picie, ale możesz odliczyć to, co już zapłaciłeś brytyjskiemu fiskusowi. Brzmi zagmatwanie, ale wszystko sprowadza się do prostej zasady, mianowicie płacisz podatki tam, gdzie mieszkasz na stałe. A propos, jeśli jeszcze nie wiesz, jak można zarabiać w funtach, nie wyjeżdżając z Polski, obejrzyj mój film, w którym mówię o tym, jak i gdzie szukać legalnej pracy w UK po Brexicie. Link jest w opisie pod tym filmem oraz w rogu ekranu. Wiele osób myśli, że ta umowa to jakaś magiczna sztuczka dla księgowego, a w praktyce chodzi tylko o to, że nie płacisz 2 razy podatku od tego samego dochodu. Jeśli jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii, to twoja polska emerytura jest rozliczana tutaj przez system self-assessment. A jeśli jesteś rezydentem Polski, to do swojego PIT-u musisz dodać dochód z UK, ale ten podatek, który już poszedł do brytyjskiego fiskusa, zostanie ci odliczony. Kluczowe pytanie w tej kwestii to to, gdzie spędzasz ponad połowę roku, a konkretnie 183 dni i gdzie masz centrum swojego życia, czyli rodzinę, mieszkanie lub konto w banku. I nie, posiadanie kota w Polsce nie zmienia twojej rezydencji podatkowej, nawet jeśli on jest przekonany, że rządzi twoim życiem. No dobrze, a co jeśli masz dochody w obu krajach? Na przykład mieszkasz i pracujesz w UK, a w Polsce masz mieszkanie na wynajem. W tej sytuacji twoja brytyjska praca i podatki od niej zostają w UK, natomiast wynajem za mieszkanie w Polsce rozliczasz w Polsce. Proste? Mam nadzieję, że proste. I odwrotnie, jeśli mieszkasz w Polsce, ale masz dochód w UK, wtedy wszystko zgłaszasz w Polsce, ale już zapłacony brytyjski podatek odpisujesz. Tutaj znowu sprawdza się zasada, że kraj twojej rezydencji podatkowej patrzy na całość, a ten drugi kraj interesuje tylko to, co się w nim faktycznie dzieje. National Insurance Contributions. Brzmi groźnie, ale to po prostu brytyjski odpowiednik polskich składek na ZUS. Płacisz je i w zamian masz bezpłatny dostęp do służby zdrowia, do zasiłków, a także do brytyjskiej emerytury. Ale jest jedna ciekawostka. Kiedy osiągniesz wiek emerytalny, czyli obecnie 66, a za chwilę 67 lat, to już nie płacisz tych składek. Czyli jeśli chcesz dorobić na starość w jakimś Tesco czy B&Q, to owszem, zarobisz dodatkowe funty, ale nie zwiększysz już w ten sposób swojej emerytury. Brytyjczycy mówią na to fair play, ja mówię szkoda. Przy okazji warto wiedzieć, że wiek emerytalny w UK jest inny niż w Polsce. Na Wyspach to 66, a wkrótce 67 lat dla obojga płci, podczas gdy w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. No i tu krąży największy mit, a mianowicie, że musisz przepracować minimum 10 lat, inaczej nic nie dostaniesz. Prawda jest taka, że 10 lat to warunek, żeby w ogóle mieć prawo do emerytury. Ale jeśli przepracowałeś tylko 8 lat, to nadal nie są to lata na marne. Dlaczego? Bo DWP, czyli Brytyjski Urząd Emerytalny, może doliczyć ci lata przepracowane w Polsce albo w innym kraju unijnym. Ale tylko po to, żeby uznać, że masz prawo do emerytury.
Kwota Twojej brytyjskiej emerytury nadal będzie liczona wyłącznie z Twoich brytyjskich składek, czyli emerytur nie da się połączyć w jedną, ale możesz dzięki temu nie stracić tego, co już wypracowałeś. Zanim przejdziemy dalej, mam dla Ciebie kilka ogłoszeń. Jeśli jesteś zainteresowany legalną pracą w UK po Brexicie, przygotowałem dla Ciebie bezpłatny przewodnik. Znajdziesz w nim konkretne informacje o rynku pracy, formalnościach oraz o tym, jak odnaleźć się na Wyspach w 2025 roku. Jeśli chcesz go pobrać, link jest w opisie pod tym filmem oraz w przypiętym komentarzu. Przypominam, że planuję nagrać odcinek Q&A, zatem jeśli masz jakieś pytanie dotyczące pracy na Wyspach, napisz je śmiało w komentarzach. I tradycyjnie, jeśli podoba Ci się ten odcinek i uważasz go za wartościowy, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. Ty to ogarniesz w 3 sekundy, a dla mnie to naprawdę ogromne wsparcie. Z góry dzięki, a my jedziemy dalej. Tak, jak najbardziej. Jeśli mieszkasz w UK i zdecydujesz się na powrót do Polski, Twoja brytyjska emerytura będzie normalnie przelewana na konto w Polsce. Możesz wybrać konto złotówkowe lub walutowe, a kurs wymiany zrobi swoje. W drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Jeśli jesteś w UK i pobierasz polską emeryturę, to ZUS ją wypłaci, a ty rozliczysz się z nią tutaj na Wyspach. Tylko nie licz, że będzie to jedno piękne, połączone świadczenie. Każdy urząd płaci swoją część. A skoro już mowa o międzynarodowych transferach, to polecam Wise, czyli tańszą alternatywę dla czasami drogich prowizji bankowych. Jeśli założysz nowe konto, dodatkowo z moim linkiem dostaniesz w prezencie kartę debetową lub pierwszy transfer walutowy gratis. Gorąco polecam. Link jest w opisie. Tak, ale znowu, tylko formalnie. ZUS bierze je pod uwagę, ale tylko po to, aby sprawdzić, czy masz wymagany staż. Natomiast pieniądze będą wypłacane osobno. ZUS płaci za polskie składki, a DWP za brytyjskie. A zatem nie dostaniesz połączonej super emerytury, choć takie mity krążą w internecie. To 2 osobne źródła dochodu, chociaż połączone razem mogą Ci dać w praktyce całkiem przyzwoitą starość. Oficjalnie wygląda to tak. Składasz wniosek w International Pension Center w UK, oni przekazują to do ZUS-u i sprawa idzie dalej swoją drogą. Jeden taki wniosek może też ogarnąć inne kraje, w których pracowałeś, czyli na przykład Niemcy, Francja, Holandia lub Włochy. Wszystko wyląduje na jednym papierku. Jest jednak jeden haczyk, a mianowicie w Polsce nadal obowiązuje zasada, że zanim zacznie się wypłacanie emerytury, musisz najpierw rozwiązać stosunek pracy. Niektórzy robią sobie 1 dzień przerwy i czasem to przechodzi. Ale ja Ci nie powiem, żeby tak zrobić, bo to jest ZUS, a jak mawiają Brytyjczycy, expect the unexpected. Tutaj pojawiają się magiczne słowa self-assessment. Jeśli kiedykolwiek byłeś bądź byłaś na samozatrudnieniu w UK, to już na pewno znasz ten system i numer UTR. A jeśli nie, trzeba się zarejestrować online. I teraz ważne, rok podatkowy w UK to nie to samo co rok kalendarzowy. Zaczyna się on 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia roku następnego. Masz czas do 5 października, żeby się zarejestrować, a do 31 stycznia następnego roku, żeby zapłacić podatek. Możesz też ustawić, aby Twoje zaliczki były pobierane automatycznie. Dzięki temu unikniesz szoku, gdy nagle przyjdzie Ci do zapłaty 20% całości. A uwierz mi, nikt nie chce takiej niespodzianki. Na koniec najważniejsze. Nie ma możliwości połączenia emerytur w jedno świadczenie. Koniec i kropka. Każdy kraj wypłaca swoją część. I tyle. Druga rzecz, uważaj na firmy, które obiecują cuda, takie jak przeniesienie składek, podwójne odzyskiwanie podatku, czy też złote góry za 20% prowizji. Wszystko można załatwić samemu przez oficjalne instytucje, takie jak ZUS, gov.pl, gov.uk, HMRC, czy też DWP. I pamiętaj, trzymaj wszystkie dokumenty, czyli P60, payslipy, czy też potwierdzenia z ZUS-u. To Twoja przepustka do spokojnej starości, a nie tylko dodatkowe segregatory na półce. Podsumowując, podatki zawsze płacisz w kraju, w którym mieszkasz na stałe, natomiast emeryturę możesz pobierać i z UK, i z Polski, choć zawsze będą to 2 osobne świadczenia. Właściwa koordynacja pomiędzy krajami i systemami podatkowymi pozwoli Ci nabyć prawo do emerytury, ale nie miesza pieniędzy.
A jeśli nadal coś dla Ciebie nie jest jasne, napisz śmiało w komentarzu, a ja postaram się odpowiedzieć w odcinku Q&A. Z góry jednak zaznaczam, że ja nie udzielam porad finansowych ani podatkowych, a jeśli Ty potrzebujesz takich, to skontaktuj się najlepiej ze specjalistą w tym zakresie. Przypominam także o bezpłatnym przewodniku Praca w UK 2025. Jeśli interesują Cię sprawy takie jak formalności, obecny rynek pracy, czy też na co uważać, aby się nie naciąć, koniecznie musisz go pobrać. Link zostawiam w opisie oraz w przypiętym komentarzu. A w następnym filmie kolejna porcja praktycznej wiedzy, czyli Twoja pierwsza wypłata oraz koszty życia w UK na start. Zatem jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie zostaw łapkę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. A tak w ogóle wielkie dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka do końca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cheers!